Dzień dobry, 11 lipca 2024 roku, godzina 9:33. Proszę Państwa, dzisiaj nagrywamy film związany z pracą wykonywaną aktualnie na firmie u nas. Są to takie profile, które wykonywaliśmy już wcześniej. W tym momencie typ profilu jest inny od poprzedniego i za chwilę pokażemy Państwu, jak ta praca w tym momencie wygląda. A więc przejdźmy do krótkiego opisu pracy, którą aktualnie realizujemy. Także na początku zaczynamy od procesu cięcia. Cięcie realizowane jest na pile taśmowej, którą tutaj właśnie widzicie. Specjalnie pod tą pracę wykonany został taki prosty przyrząd, który umożliwia ustawienie długości cięcia profila na dwa typy. W tym momencie mamy ustawiony typ drugi na takim odbojniku. Tniemy na tej pile z sztangi o długości 6 metrów. Następnie z tej piły profile trafiają na palety, które wyglądają w następujący sposób. Profile są tutaj poukładane jeden na drugim i ta paleta mieści na sobie 500 sztuk takich profili pociętych na odpowiednią długość. Jest to związane sznureczkami oraz finalnie pasem, żeby umożliwić łatwiejszy transport. Następnym etapem po cięciu jest gięcie. Gięcie odbywa się na tej prasie hydraulicznej i o gięciu opowie Państwu moja żona. Hej, jestem Paulina. Opowiem Wam o gięciu. Z gotowej palety przekładamy sobie detale na ten stoliczek. Tutaj są już gotowe profile. Po tej stronie znajdują się profile już zagięte. Wyglądają one w ten sposób. To jest ten typ zagięcia, typ drugi. Po jednej i po drugiej stronie. I teraz zaprezentuję Państwu, jak się gięcie odbywa. Kładziemy sobie profil. Na tej blasze przykręcone są specjalne mocowania, które zapobiegają cofaniu się profila do tyłu. Jak Państwo widzicie, jest on dosyć ciasno umieszczony. Jeszcze ja się wtrącę tutaj. Tu mamy na końcu ograniczenie wycofania się profila oraz drugim ograniczeniem przy tym profilu jest tam taki opór, którego może do końca nie widać na wideo, dlatego ten profil pracuje w tak krótkim odcinku, tylko przód i tył. Wkładamy klin w to miejsce. Trzymamy profil. Lekko zgniatamy profil, tak żeby go tylko i wyłącznie spłaszczyć. Cofamy do góry. Klin wyjmujemy. I zagniatamy całkowicie. Zwalniamy ten mechanizm i naszym oczom ukazuje się gotowe zagięcie. Możesz obrócić tak ładnie. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze troszeczkę. Super, jeszcze. I to samo robimy z drugą stroną. Jeszcze musimy też podkreślić, że musimy wykonać zagięcie albo zagniecenie w tym samym kierunku. Tak, w tym samym kierunku, więc profil umieszczamy w ten sposób. O, dokładnie. I on siedzi nam tu w takich gniazdach mocujących. I teraz w tym momencie jeszcze, jak on jest tutaj zamocowany już na drugie gięcie, to musimy co zrobić? Musimy profil docisnąć do tylnej ściany urządzenia. Tutaj. Czyli tutaj do tej ściany w tym naszym zagniataczu. To chyba powinno być widać. Słabo widać, jest małe naświetlenie. Pewnie mógłbym to zmienić, ale... Bynajmniej teraz już ten profil musimy trzymać pewniej.
sytuacja się powtarza. Wkładamy klin, trzymamy sobie profil tak, żeby nam się nie cofnął, żeby to zagięcie było identyczne jak poprzednie. Tylko spłaszczamy, podnosimy do góry, wyjmujemy klin, trzymamy cały czas, oczywiście nie ruszamy do przodu, do tyłu, ponieważ tam już część zagięcia jest wykonana i dogniatamy do końca. Jeszcze może pokażemy tutaj widzom dogięcie od tyłu, jak wygląda tutaj w tym przyrządzie. Może byśmy jeszcze jeden wzięli. Super. I gotowy profil. Odkładamy sobie tutaj na tą część. Możemy pobierać kolejne. Zapraszamy Państwa teraz na drugą stronę przyrządu. Będzie tam widać, jak to gięcie się odbywa. Pięknie. Jeszcze z drugiej strony. Bardzo ładnie. Gotową partię detali układamy na palecie. Na tej palecie jest 500 sztuk. Ja może pokażę tą paletę jeszcze też, jak ona jest ułożona. Ona jest poukładana na przemian. Tak wygląda, jak wielki radiator. Podobnie jest układana jak poprzednia partia detali tego drugiego, właściwie pierwszego typu. Mamy też małą ściągę, ile każda warstwa ma tych profili. No i tu wychodzi na każdą warstwę 21. Na tamtym typie było inaczej, troszeczkę było to więcej, mieściło się więcej na warstwę. Więcej tych profili. No tutaj przy tym typie zagięcia mamy na każdej warstwie 21 profili. No ostatnia wynosi 17. Tak, żeby się zgadzało, mamy 500. Później tą paletą przejeżdżamy pod maszynę CNC. Zapraszam Państwa. I tutaj ustawiamy po tamtej stronie. Ustawiamy czystą paletę. Jak już zrobimy na maszynie CNC profil, układamy gotowego na paletę, która później będzie przemieszczona na koniec warsztatu. Do wyjazdu. Do wyjazdu dla klienta. Tak. Także jest to proces bardziej usprawniony niż tamten, ponieważ wcześniej nie mogliśmy tego zrobić. Musieliśmy się wspomagać takim dużym stołem, gdzie ustawialiśmy piramidę z tamtego typu, piramidę tych profili, ponieważ tam było więcej wiercenia. No ale teraz już wszystkie, jakby to powiedzieć, te profile 6-metrowe zostały pocięte, więc możemy sobie pozwolić na szybszą pracę, tak? Tak, bo te właśnie profile 6-metrowe, one leżały u nas na warsztacie, tutaj dokładnie. Właśnie, w tym miejscu były poukładane dosłownie cała góra. I przeszkadzały nam. Bardzo przeszkadzały. A teraz z tym stołem, właśnie to jest ten stół, nad którym ustawialiśmy tą piramidkę. Jest już sobie tutaj, może sobie stać, nie przeszkadza. I z tej palety jest o wiele szybciej pracować, tak? Jest ten system usprawniony. Tak. Teraz pokażemy Państwu, jak przebiega proces wiercenia detali na maszynie CNC. Także zapraszamy.
dobieramy sobie detal z gotowej palety, przygotowanej. Właśnie teraz mamy ten proces usprawniony, mamy tutaj luz, wygodnie ten profil tutaj położyć, nic nam tutaj nie zawadza, nie przeszkadza. Przepraszam. O! Troszeczkę dociskamy, co by nie... Może spróbujmy je. O. Nie wiem, czy to się nie przekręci, ale może... Nie wypadnie. W porządku. Sztywno leży, sztywno jest. Czyli mamy dokręcone. Tak, dokręcone wimadle. Jeszcze pokażemy, jak to się mocuje, jak to się trzyma, jak mamy zrobiony przyrząd. No, chyba takiego kawałka nie nagraliśmy przy tamtym profilu. Tak. A on był podobnie wiercony, tak? Mhm. Też leżał w tej pozycji, na pleckach, jakby to można powiedzieć w skrócie. Tylko wtedy to były wiercenia tutaj, tak? Było jedno i drugie. A teraz mamy 4 otwory. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pokazałam orientacyjnie, ale to jest 4 otwory na stronę. Więc teraz może odpalimy maszynę. Tak, jeszcze tu pokażemy. Mamy tutaj taki opór, do którego dochodzi profil. Właśnie, to też jest ważne, żeby ten profil miał jakiś zakres, dokąd mogę go dopchnąć, tak? No to żeby... ustala nam miejsce wiercenia no otworów. Ustala. A z racji tego, że mamy powtarzalnie praktycznie w 100% wykonane to całe gięcie, bo to się odbywa na ala matrycy, także mamy praktycznie 100% pewności, że otwory zawsze będą nawiercone idealnie. I profil trzyma się, jak widzą Państwo, w imadle jest tutaj ściśnięty. No i dobra. Okularki, najważniejsza rzecz przy maszynie. Tak, bardzo mądra uwaga. No dobra, maszynę mamy ustawioną, program mamy ustawiony. Co wcisnęłaś? Wcisnęłam literkę S, jak start. Ja pokażę może. Jak widzą Państwo, mamy 4 otwory nawiercone. I teraz dalej. Przekładamy profil. Najpierw go odkręcamy. Wiadomo, po tej samej stronie na plecki. Staramy się tutaj dopasować do tego ogranicznika, żeby ten profil był przytwierdzony równo. I ta sama sytuacja, też będą 4 otwory, tak jak po tej stronie. Wciskamy S i czekamy. Może spróbujemy porównać tak na oko do pierwowzoru. Odkręcamy, porównujemy jak najbardziej. Tutaj mamy wzór, nasz wzornik. Nie jest on piękny, nie jest on brzydki, ale wzór musi być. Musi nam się tutaj wszystko zgadzać, a bardziej muszą nam się zgadzać te linie. Tu oczywiście otworu nie mamy, to jest tylko otwór technologiczny. Technologiczny. W innej technologii robiony. Tak. Przez kogoś innego. Tutaj zgadzają się. Można sobie wziąć kątownik, ewentualnie i przyrównać, tak, mniej więcej, czy mamy tam samą, jakby to powiedzieć, mniej więcej w tym samym położeniu te otwory są zgodność z wykonane. Moim zdaniem jest ok. Wszystko się zgadza. Sprawdzamy taką sztukę. No i kolejną sztukę, jaką sprawdzimy, to będzie może jakaś 50. sztuka, tak? Co jakąś 50. sztukę trzeba sobie sprawdzić z wzornikiem, no bo maszyna jest maszyną. Jest bardzo dokładna, ale lepiej sprawdzać niż później poprawiać i robić dodatkową pracę podwójną, że tak powiem.
No i mamy gotowy detal i kładziemy sobie, tak jak mówiłam tutaj, na tą gotową do wyjazdu paletkę. Pyk. Również układane są Tak. na przemian. Tak jak na każdej palecie będzie na warstewkę układane naprzemiennie po 21 sztuk. I Finalnie ile sztuk będzie na palecie? finalnie będzie 500 sztuk na palecie. I to już później po to przyjeżdża klient, zabiera. Tak jest. Jeszcze dodam, że na każdą stronę cały proces wiercenia to jest 15 sekund. Tak, na tą stronę i na tą, czyli mamy 30 sekund i wymiana. Razem z wymianą? Razem z wymianą, no nie, trochę więcej będzie, bo jak przekładamy, zależy co nam czasem wiór podejdzie, musimy zdmuchnąć, wiadomo, to może troszeczkę dłużej wyjść. Ale z moich jakby to obliczeń i doświadczeń, ponieważ już trochę tych warstw zrobiłam, wychodzi mi, że robię warstw na godzinę, robię prawie 3 warstwy. Czyli to jest 60 sztuk. No, można tak powiedzieć. No to masz wydajność sztukę na minutę. Sztukę na minutę, tak można powiedzieć. No. No Czasami jest, szybciej, czasami wolniej. jest całkiem w porządku. Ale tak mniej więcej, no 3. Można powiedzieć, że jedną taką paletę 500 sztuk jesteś praktycznie w stanie zrobić w ciągu jednej zmiany 8 godzin. Tak. Bez tam iluś sztuk. No i bez przerwy oczywiście, jakby policzyć. No wiadomo, no zawsze można by było zrobić szybciej, no ale szybciej zawsze, nie zawsze znaczy lepiej, tak? No, Ważne zgadza się. jest, żeby to zrobić dobrze. Potrafią pojawić się pewne błędy przy szybkości. No właśnie, więc Można się coś lepiej pomylić. unikać takich błędów i później wychodzi nam, że na godzinę będziemy musieli robić, nie wiem, no... Albo usunąć kosztowny błąd. No właśnie, to kosztowny, który później trzeba będzie naprawiać. A po co to robić? Lepiej to zrobić dobrze. Tak, mamy całe szczęście, mamy bardzo wyrozumiałego klienta i nie każe nam się tutaj spieszyć. No nie każe nam się spieszyć, mamy jakiś czas na to, tak? Ale no lepiej zrobić dobrze niż później poprawiać i stresować się, denerwować. Po co? Dokładnie. I tracić czas. A czas jest bardzo cenny. Nawet przy tej robocie mamy niby czas. Mamy czas, ale czas jest... Nie zwróci nam. Zawsze można zarobić. Także reasumując jeszcze na koniec tutaj tego filmu, jak nasz system się nazywa ogólnie tutaj? Jak go nazwałaś? Moment, muszę sobie teraz przypomnieć. Nie to, że wymyślałam to teraz na poczekaniu, ale już zapomniałam. CGW. Rozwiń ten skrót. Cięcie, gięcie, wiercenie. Bardzo dobrze. Czyli mamy po kolei cięcie na pile, gięcie na prasie hydraulicznej i wiercenie na frezarce CNC. Tak jest. I co jeszcze na koniec filmu chcemy? Może tak, Ktoś przyjechał. zdążymy nagrać. Na koniec filmu bardzo prosimy Was wszystkich o co? O lajki. O I lajki. subskrypcje. Tak, subskrybujcie na dole kanału, a my wracamy do pracy. Dzięki za poświęcony czas. Na razie. Pa, pa.